Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Igor, a dziś sobie zrobimy unboxing, test oraz recenzję lampy Yangnuo YN300R2 RGB. Zapraszam Was do oglądania. Na wstępie tradycyjnie chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania tego kanału. Według mnie pojawiają się tutaj bardzo interesujące filmy technologiczne na różne tematy. Również zapraszam Was na mojego Twitcha, no i inne social media. Wszystkie linki macie w opisie. Szukając jakiejś dobrej i taniej lampy RGB, na swojej drodze napotkałem na wiele różnych dziwnych rozwiązań. Od lamp kompletnie no-name'owych po lampy, które były horrendalnie drogie. Nie mogłem tak naprawdę znaleźć tego złotego środka jakości do ceny. Jednak oglądając film użytkownika Nester o jego stanowisku, moją uwagę właśnie zwróciła ta lampa. Przez co zrobiłem research, sprawdziłem cenę i ją kupiłem. Właśnie, jeśli chodzi o cenę, to według mnie jest bardzo przystępna, jak na taki panel LED, bo około 270-290 zł. Zależnie oczywiście od strony i dostępności. Wersja z zasilaczem około 330, a wersja z baterią, no zależy od tego, jaką baterię wybierzecie. Linki do kupna tej lampy w różnych zestawach zamieszczam w opisie. W takim razie czas na unboxing. A w pudełku mamy sam panel LED z adapterem umożliwiającym montaż lampy na statywie lub gorącej stopce, podstawkę, uchwyt do trzymania lampy w ręce, etui, instrukcję obsługi i całą papierkologię oraz pilot z baterią. Przechodząc do specyfikacji tej lampy. Posiada ona łącznie 208 diod o kącie świecenia około 110 stopni, gdzie 54 z nich to diody o temperaturze barwowej 3200 kelwinów, 54 o temperaturze 5600 kelwinów i 100 diod SMD RGB. Podczas korzystania z trybów 3200 lub 5600 kelwinów maksymalna moc świecenia to około 2268 lumenów, a podczas korzystania z trybu RGB maksymalna moc świecenia to 1235 lumenów. Jednak tylko wtedy, kiedy wszystkie diody są ustawione na maksymalną moc, co tworzy zimny, biały kolor. Lampa również posiada panel dyfuzyjny stworzony z mlecznego plastiku, który co prawda powoduje delikatne wygładzenie światła, jednak gdybyśmy chcieli uzyskać naprawdę gładkie oświetlenie, byśmy musieli użyć czegoś po prostu większego. W celu zasilenia baterii możemy użyć baterii. W celu zasilenia tej lampy możemy użyć baterii typu Sony NPF lub zasilacza sieciowego DC 12V 2A. Jej wymiary to około 22 na 19 na 5 cm, a waga to około 530 g, co bardzo ułatwia przenoszenie. Dodatkowo po wyłączeniu lub podłączeniu zasilania lampa zapamiętuje kolor, w którym świeciła. W kwestii jakości wykonania, lampa wykonana jest bardzo dobrze, mimo że z plastiku. Wszystko trzyma się dobrze, jest sztywna, nie ugina się, nic nie skrzypi i robi wrażenie wytrzymałej. Jednak co by się stało, jakby taka lampa nam spadła? Pozwólcie, że nie będę tego testował. Przechodząc do funkcji pilota. Pilot nie wymaga włożonej baterii, gdy jest podpięty do lampy, a nią możemy włączać lub wyłączać przyciskiem Power. Gdy pilot jest umieszczony w lampie, możemy jej zmienić kanał, na jaki będzie działać łączność bezprzewodowa przyciskiem CH, a gdy pilot jest poza lampą, możemy mu zmieniać kanały, przez co jednym pilotem możemy sterować aż do 8 lamp. Również podpięty do lampy pilot pokazuje stopień naładowania jej akumulatora. Zmianę koloru w trybie światła naturalnego wykonujemy przyciskami lewo-prawo, a ich jasność można zmieniać na dwa sposoby. Albo za pomocą klawiszy wyżej lub niżej, gdzie naciśnięcie środkowego przycisku w każdym przypadku powoduje, że jasność możemy zmieniać po 1 albo po 10%, lub za pomocą panelu dotykowego, gdzie prawa strona zajmuje się zmianą jasności koloru 3200, a lewa 5600 kelwinów. Zmiana trybu ze światła naturalnego na RGB i odwrotnie wykonuje się przyciskiem środkowym na panelu dotykowym lub klawiszami prawo lub w lewo. Kolor w trybie RGB możemy zmieniać za pomocą panelu dotykowego lub oddzielnie dla koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego, ręcznie je mieszając. Również możemy zablokować panel dotykowy przed przypadkowymi kliknięciami, przytrzymując środkowy przycisk i tak samo go odblokować. Lampa również posiada kilka automatycznych trybów świecenia, które możemy włączyć lub wyłączyć poprzez przytrzymanie przycisku CH, a zmienić je możemy za pomocą przycisków w prawo lub w lewo. Dostępne tryby to burza, odbite światło ekranu, świeczka, zachód słońca, fajerwerki, szybki obieg RGB, wolny obieg RGB i symulację światła policji, karetki i straży pożarnej.
Podsumowując, według mnie ta lampa prezentuje sobą naprawdę świetny poziom, jak za taką cenę. Jest naprawdę jasna, ma bardzo dobre, żywe kolory, przede wszystkim nie ma efektu migotania jak te tańsze wszystkie lampy. Jest wykonana naprawdę dobrze, więc według mnie jest naprawdę godna polecenia. Jeśli potrzebujecie taniej lampy, która będzie Wam na przykład oświetlała tło, albo będzie doświetlała Was, to według mnie to jest naprawdę lampa godna polecenia. Jeśli chcecie się takimi lampami oświetlać, to troszeczkę słabiej, ponieważ ten dyfuzor jest troszeczkę mały, więc trzeba by było to dodatkowo na przykład jakąś kalkę nałożyć z przodu i wiecie, żeby troszeczkę wygładzić to światło. Sprawdzi się również idealnie w przypadku wtedy, kiedy potrzebujecie mobilnego źródła światła, przez to, że jest mała i lekka, no to będziecie mogli ją zabrać prawie wszędzie i włożyć ją prawie w każdy plecak. No co więcej mówić. Naprawdę dobra lampa, szczerze. Nie spodziewałem się takiej dobrej jakości od chińskiej marki. Ta lampa jest świetna i ją polecam. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie lub inne tego typu rzeczy, możecie napisać to w komentarzu. Chętnie przeczytam, odpowiem. Również zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, jak i odwiedzenia linków w opisie. W każdym razie ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!